Mamy w pół do, więc będziemy zaczynać. Witam wszystkich. Ja jestem Marcin. Przychodzę z Pythonowego software house'u, który nazywa się STX Next. I jestem tutaj dzisiaj, żeby przypomnieć wam o tym, w jak wspaniałym świecie żyjemy. Każda epoka ma jakiś zestaw umiejętności, które premiuje. No i ludzie, którzy rozwinęli w sobie te umiejętności, którzy nimi dysponują, to żyjąc w tej epoce opływają w dostatek i mają też szansę, żeby stać się bohaterami tej epoki. Oni mają szansę, żeby być na pierwszych stronach gazet, potem z czasem na stronach książek. No i była epoka, w której tymi umiejętnościami premiowanymi były umiejętności wojskowe. Wtedy bohaterami byli żołnierze, byli wojownicy. Była epoka, kiedy to był czas odkrywców i poszukiwaczy przygód. Była epoka, kiedy prym wiedli wielcy przemysłowcy i wynalazcy. I dzisiaj, w epoce informacji i automatyzacji, to jest nasz świat. To jest świat, który należy właśnie do nas. I pierwsze pytanie, może ktoś kojarzy, co to za pani? Dobra, ktoś tam z tyłu. Tak. Margaret Hamilton. Ona była liderką zespołu, który programował system pokładowy dla misji Apollo. I być może ta konstatacja, że dzisiaj jest nasz czas, jest taka oczywista, ale na chwilkę się zatrzymajmy i poświęćcie chwilę, żeby sobie to uświadomić. To, w jakim świecie żyjecie, jakie rozwinęliście umiejętności i w jakim miejscu się urodziliście, to wszystko składa się na taki bilet na życie w pierwszej klasie. I to jest wspaniałe. Nasze firmy, te, które potrzebują naszych umiejętności, to są firmy, które są zasobne. One potrafią wybić nas wysoko, jeśli chodzi o pozycję na drabince płacowej. Same też mają na tyle środków, żeby nas rozpieszczać. Przyciągają najświetlejsze umysły w danym czasie. To miło powiedzieć, jak jest się w środku. I nie musimy się bać, że jakiś kryzys zmiecie nagle na tyle branży, że nie będziecie pracować. Więc mamy dużo pieniędzy, jesteśmy wysoko na tej drabince, mamy najróżniejsze wygody, przyjeżdżają do nas w trakcie pracy bardziści, food trucki, sami zresztą wiecie. Jednocześnie stopień odpowiedzialności i stresu jest stosunkowo niski, no bo na przykład nie zależy od nas życie ludzkie, tak jak od lekarzy. No, chyba że ktoś pracuje w Tesli, to wtedy to różnie bywa. Ale ogólnie to jest fajna praca. Jednocześnie w samej pracy jesteśmy panami albo paniami sytuacji. No bo wystarczy, że szef nie potraktuje nas uczciwie i my puszczamy oko na LinkedInie, już cała grupa rekruterów i rekruterek się ustawia i będzie nas przekonywała, że teraz jest dobry moment, żeby podjąć tą właściwą decyzję. Gdyby tego wszystkiego było mało, to programowanie jest jeszcze takim zajęciem, które łatwo może stać się pasją. I kiedy ktoś mówi, programowanie jest moją pasją, to wierzymy mu. Kiedy ktoś mówi, księgowość jest moją pasją, to nie do końca jest wiarygodne. Więc jest super być w IT, ale być w IT w Polsce to jest jeszcze lepsze. I zwróćcie uwagę, programiści ze wschodu, na przykład z Ukrainy, mimo że mają preferencje podatkowe, oni mogliby więcej zarabiać pracując zdalnie, bo nie musieliby tam płacić podatków, to oni jednak często przyjeżdżają do nas. I robią tak dlatego, że u nas już jest znośna infrastruktura, są na odpowiednim poziomie albo dostatecznym, usługi publiczne, jest bezpieczeństwo. W pracy są ciekawsze rzeczy, bo nasze firmy mają lepszy dostęp do rynków dzięki temu, że jesteśmy w Europie i w Unii Europejskiej. I to, wiecie, to nie jest przypadek, że nasze software house'y dostają projekty od ciekawszych firm, albo że zaczynamy tworzyć produkty, z których korzystają zachodnie rynki. To wszystko dlatego, że jesteśmy bardziej wiarygodni, bardziej bezpieczni dla partnerów z Zachodu. Ale wschód to jedno, ale programiści w Niemczech też nie mają tak dobrze jak my. Zarabiają niewiele więcej, trochę więcej, ale niewiele. Jednocześnie ceny mają wyższe, ale też na drabince płacowej w swoim społeczeństwie nie są tak wysoko jak my. I to się też przekłada na pozycję taką, jeśli chodzi o szacunek. Być software inżynierem w Niemczech to jest oczywiście dobrze, ale być inżynierem budującym maszyny to jest lepiej. A u nas jest na odwrót. Więc ogólnie jest świetnie, nie? Jest mało minusów. Może jakimś minusem jest to, że technologie się na tyle szybko zmieniają, że nasze umiejętności, przynajmniej część z nich, łatwo się deprecjonuje.
Może jeszcze jakimś minusem jest to, że żyjemy na siedząco, mamy cały czas sztuczne światło, temperaturę kontrolowaną odgórnie i to jest troszeczkę tak jak zwierzątko w terrarium. Ja tak przynajmniej się czasami czuję. Ale tych minusów jest niewiele. To drugie pytanie, czy ktoś wie, kto napisał takiego posta, w którym disował Flasha o tytule Thoughts on Flash? Taki złośliwy dosyć gość, Steve Jobs. Wracając, jest niewiele tych minusów. Ogólnie jest dobrobyt i on nas otacza. I w tym całym dobrobycie, w tych cieplarnianych warunkach, wbrew wszelkiej logice, w którymś momencie w większości z nas zaczyna kiełkować taki niedosyt, taki głód. I wygląda na to, że dusza ludzka nie jest stworzona do tego, żeby żyć w takich wygodach, w takich warunkach. John Eldredge w książce Dzikie serce twierdzi, że w duszy, w sercu każdego mężczyzny są zakorzenione 3 potrzeby. I to nie chodzi o dom, syna i drzewo, tylko chodzi o to, żeby przeżywać przygody, żeby stoczyć bitwę i żeby uratować piękną. I kobiety wbrew pozorom wcale się tak bardzo nie różnią tutaj od mężczyzn, szczególnie jeśli chodzi o potrzebę przeżywania przygód. Problem natomiast jest w tym, że wygodna praca nie sprzyja ani przygodom, ani nie sprzyja toczeniu bitew. No i poza tym jeszcze, kiedy jest za wygodnie, to nie ma rozwoju. I to jest coś, do czego dochodzili ludzie w różnych epokach. Nie ma rozwoju, jeśli nie ma problemów, jeśli nie ma wyzwań. To przeciwności są tym, co pcha nas do przodu. I mówi wam to Marek, który był cesarzem wielkiego imperium, w którym dobrobytu było dużo. Jego kasta, z której się wywodził, też opływała w niewyobrażalne luksusy. I to właśnie w takich warunkach zwykle takie myśli się w głowie człowieka rodzą. No i być może dlatego ja dzisiaj o tym mówię, no bo żyję w świecie IT i te warunki są też podobne. Więc te potrzeby dzikiego serca można oczywiście zaspokajać poza pracą. I wiele osób tak robi, ale nasze życie, kiedy podzielimy je ze względu na aktywności, to wygląda tak. To oznacza, że nasze najlepsze opcje na przeżywanie przygód to jest albo śnić o nich, albo przeżywać je w pracy. I kiedy tych przygód nie ma, to prędzej czy później zaczynamy właśnie odczuwać ten głód, taką pustkę. I taką pustkę ja też wiele razy widziałem u ludzi, z którymi pracowałem. Zwykle to się przekłada na decyzje, które wydają się szalone albo irracjonalne. No i szalone decyzje, które widziałem, to na przykład rzucam wszystko i jadę do Japonii albo do Australii, tam będę szukał pracy, tam będę programował. Być może część z was też ma znajomych, których widzi na Facebooku migawki z ich życia właśnie z takiego dalekiego kraju, skąd programują. Irracjonalne decyzje to miałem kolegę, który stwierdził, że dość mam tego IT, zostaje stolarzem albo zostaje leśnikiem. Mam gościa, który mi powiedział, że jego prawdziwym marzeniem to jest jeździć na tirach, a nie programować. Znam gościa, który zdecydował się porzucić IT po to, żeby sprzedawać materace. I z zewnątrz to wszystko się wydaje zupełnie irracjonalnymi decyzjami. Ale za nimi wszystkimi stoi ten głębszy sens. I ten głębszy sens to jest właśnie to wołanie gdzieś w duszy, ten głód, ta szarość, która się nam wkrada w życie. Więc ja też przez to przechodziłem. I moja pierwsza praca, dosyć krótka, to było korpo i w korpo brutalne zderzenie z rzeczywistością. To człowiek nie wie, jak bardzo można się nudzić. Jeszcze tip, jeśli chodzi o korpo, jeśli ktoś chce pracować w korpo, to musi palić. Bo jak jest się w korpo i się nie pali, to jest troszeczkę tak, jak chodzić do podstawówki w moich czasach i nie zbierać Pokemonów. To jest najlepsza droga, żeby zostać wyobcowanym. No i ja nie paliłem, więc długo w tym korpo nie zagrzałem miejsca. Przeszedłem do niewielkiego software house'u i tam były emocje. Raz budowaliśmy serwis dla ogólnopolskiego medium informacyjnego i ten serwis już zaczyna nabierać kształtu, już są feature'y, content fajnie się wgrywa. Przychodzi product manager ze strony klienta i mówi: panowie, dobra robota, to wypuszczamy. No to my na to nie, hold your horses, tutaj jeszcze musimy skonfigurować CDN-a, musimy ogarnąć cache, musimy poprawić wydajność, no bo jak teraz wypuścimy, to wywróci się, powiedzmy, tak to ujmijmy. Więc product manager się zafrasował i tak myśli: kurczę, to co by tutaj zrobić? Słuchajcie, a gdybyśmy nie robili takiego prawdziwego go live'a, gdybyśmy tak tylko wypuścili trochę
i będziemy mówić ludziom, oni będą z tego korzystać, to będzie taki soft launch. Słuchajcie, na logo nawet damy taką plakietkę beta testing. To miało dla nas sens. No bo tylko ludzie z ich strony będą wchodzić na to, będą wchodzić ludzie od nas z firmy, trochę sobie potestujemy, taki staging plus. I daliśmy się oszukać jak dzieci. To nie minął tydzień, w wieczornych wiadomościach pojawia się zajawka naszego serwisu. I wyobrażacie sobie, co się dzieje, nie? Serwery płoną, requesty zaczynają być liczone w sekundach. I chyba połowa teamu tamtego wieczoru i tamtej nocy nie spała. Ale jakimś cudem ten serwis wytrzymał pik i stał do rana. Gdzieś nad ranem dopiero zaczęły być już takie przeciążenia. I jaka to była satysfakcja? To było na samym początku mojej kariery, a do tej pory, kiedy o tym opowiadam, to mam wypieki na twarzy. To są te chwile, dla których chodzi się do pracy. I wielu z nas ma takie historie. Zwróćcie uwagę, że po miesiącach, po latach wspominamy nasze Big Bang deploye w środku nocy, nasze hotfixy na produkcji, które być może zagaszą pożar, a może będą kubem benzyny do niego. Albo migracje bazy danych, które skutkują wyciekami danych osobowych i potem trzeba to jakoś szybko łatać, zanim prawnicy się do nas przyssą. Więc to są te chwile, które nam tkwią w pamięci, bo one są najbardziej wartościowe dla nas. To są te chwile, kiedy zdobywamy ostrogi. No ale dusza ludzka jest niespokojna, z czasem wszystko nam powszednieje, każda praca. Projekty powszednieją, szczególnie w tych specjalizowanych software house'ach, tracą smak. Ile razy jeszcze, człowiek sobie myśli, ile razy jeszcze będę musiał stawiać enty landing page dla akcji marketingowej? Ile razy będę musiał jeszcze budować aplikację Uber dla X, bo klient wierzy, że Uber dla psów się przyda? Jak długo będę musiał jeszcze maintenance'ować tę aplikację, która jest już martwa, już widzimy, że nie ma tam żadnych użytkowników? Jak długo będę musiał jeszcze wdrażać te uwagi klienta, na które powinna być klauzula sumienia? Wszyscy to chyba znają, nie? Wszyscy, którzy robili dla jakichś klientów. I wtedy przychodzi myśl, a co gdyby coś zbudować? Coś, pod czym można się podpisać? Coś, co będzie można dopieścić, co będzie można zrobić tak, jak należy. Coś, czego będzie się ojcem albo matką. I to jest romantyczna wizja pracy nad produktem. No i nam też owładnęła taka wizja, a że Polska, wspaniały kraj, to tutaj jak chodzi o produkty, to jest całkiem dużo gier komputerowych. Więc ja poszedłem do game devu i znowu było super. Była praca, zabawa, była ta pasja tworzenia. Jeszcze do tego geekowe środowisko, w którym się świetnie człowiek czuje. I praca nad produktem, czy grą, czy jakimś innym produktem ma dwie zalety. Po pierwsze generuje dużo większy ownership niż jakakolwiek inna praca. Czyli czujemy, że to jest nasze dzieło, to jest nasza duma. Kiedy wypuszczamy produkt na rynek, kiedy wypuszczamy grę do graczy, kiedy nawet nasz feature, naszego autorstwa wchodzi do releasowanej wersji, to się czujemy z tym świetnie. Po drugie, mamy większą decyzyjność. Nie musimy chodzić tak często na kompromisy. Mamy wpływ na to, jaki kształt przybiera system i możemy go dopieszczać. Tylko że z czasem, jak to zwykle z romantycznymi wizjami bywa, przychodzi taki moment otrzeźwienia, kiedy spostrzegamy, że są jednak minusy. Na początku zaczynamy rozumieć, że to nie jest tak, że my jesteśmy jedynym autorem. Częściej to wygląda w ten sposób, że my jesteśmy bardziej kontrybutorem niż autorem i my implementujemy, a te najważniejsze decyzje to podejmuje ktoś inny. Po drugie, ciągle pracujesz nad tym samym. Kiedy koledzy jarają się jeszcze cieplutkim nowym frameworkiem JS-owym, to ty dalej robisz w Angularze i to w AngularJS-ie. I sugestie, żeby przepisać to na nowego Angulara, nie zawsze są mile widziane. I TechStack to jedno, ale jest jeszcze ten sam codebase. I lepiej, żeby ten codebase był dobry, bo ty siedzisz w tym po szyję. Nie masz gdzie przeskoczyć, nie ma innego projektu, do którego pójdziesz. Jeśli chodzi o dopieszczanie, to człowiek ma tą energię, tą motywację, żeby robić rzeczy dobrze. To jest moje dzieło. I ona pcha do przodu, ale jednocześnie jest deadline. I deadline nie znikają wcale. Więc kiedy jest ta duża energia i tu jest deadline, to jest tylko jedno ujście. I to ujście to są nadgodziny. Mam kolegę teraz w pracy, który jest bogaty własnym doświadczeniem i on ujął to w pięknych słowach. Jeśli z własnej woli zaczynasz pracować w startupie, to nie masz moralnego prawa, żeby pracować 8 godzin dziennie. Bo kiedy jest 17 albo 18 i wszyscy koledzy i koleżanki cisną produkt, żeby on wyszedł na rynek, żeby zaczął zarabiać, a ty wracasz do domu, żeby cisnąć Netflixa, to się z tym czujesz podle.
I tak jest. Kiedy zostawiamy kolegów i koleżanki na placu boju, to nikt się nie czuje z tym dobrze. A jeśli chodzi o game dev, to w game devie ta energia jest jeszcze większa. Ale deadline'y też są, więc nadgodzin jest dużo więcej i one są w dużo większej skali. Żeby w game devie jakoś oswoić tą sytuację, to nawet został wymyślony taki eufemizm na nadgodziny. Ktoś może wie jaki? Crunch, tak. Ale eufemizmy nie pomagają tak bardzo, dlatego że jak porozmawiacie z dowolnym game developerem, to on wam powie, że nie raz, nie dwa już miał takie chwile, że czuł się wypalony i chciał robić coś innego. Potem się człowiek odnawia i zaczyna znowu robić gry. Z dopieszczaniem jest jeszcze jeden problem, bo jak robiłem pierwszą grę mobilną w pierwszej firmie, pisaliśmy ją w Lua i ona była coraz lepsza, performance coraz lepszy, ale w pewnym momencie wychodzi Flex ze wsparciem hardware'owym dla grafiki i zaczynamy rozumieć, że co byśmy nie zrobili, to i tak nie doskoczymy do takiego poziomu, który mamy tam z pudełka. Więc jest tylko jedna decyzja, trzeba wszystko zaorać i zaczynać od początku, zostają tylko asety i te asety są reużywalne. Więc to jest w ogóle częsta historia. Systemy, które nigdy nie zostały zdeployowane. Startupy, które pivotują tak długo, aż nie zbankrutują. Feature'y, które nigdy nie wchodzą na release'y. Gry, w które gra tylko twoja mama. To jest bardzo częsta historia. I to jest troszeczkę tak jak granie w piłkę nożną, kiedy nikt nie liczy bramek i nawet nie ma tych bramek. A ty nie jesteś dzieciakiem na podwórku, tylko jesteś profesjonalistą, który się do tego szkolił i któremu za to płacą. I jak bardzo to jest deprymujące. Więc jak mówi niebezpiecznik, co robić, jak żyć, gdzie pracować, żeby zminimalizować ryzyko tego głodu. I ja już pracowałem na tym etapie w kilku różnych firmach, więc zacząłem sobie to rozpisywać. Są z grubsza 4 rodzaje miejsc pracy, w których łatwo jest znaleźć robotę u nas. Po pierwsze to są startupy, czyli takie firmy, które nie zarabiają na siebie, mają jakieś środki i używają ich do tego, żeby znaleźć tą formułę, która da im przyszłość. Drugie to są firmy produktowe, czyli takie firmy, które mają już produkt, który jest w stanie je utrzymać i zarabia na siebie albo jeden produkt, albo kilka. Software house'y to są firmy usługowe, które zajmują się albo programowaniem na zlecenie, czyli oddają prawa autorskie swoim klientom, albo zajmują się konsultingiem lub wchodzą, żeby rozwiązać jakiś problem, pomóc w jakiejś kryzysowej sytuacji. No i są centra usług wspólnych albo centra outsourcingowe, czyli takie duże firmy albo oddziały dużych firm, które my potocznie możemy nazywać korpo, to są HP, IBM i tak dalej. Więc może teraz szybka sonda, kto gdzie pracuje. Kto pracuje obecnie w startupie? Ręka do góry. Nawet nie dużo. Kto pracuje w firmie produktowej, która zarabia głównie na produktach? OK. Kto pracuje w firmach usługowych, startupach, software house'ach? To myślę, że 50-50 na razie. A kto pracuje w centrach usług wspólnych? No to jest trzecie miejsce, startupy, czwarte, produktowe i software house'y są mniej więcej na równi. O tych ostatnich nie będę mówił, dlatego że nie mam zbyt wielu doświadczeń takich osobistych i wolę się skupić na tych 3 pozostałych. Będziemy je oceniać ze względu na 4 obszary. Misja, mistrzostwo, work-life balance i przeżywanie przygód. Więc zaczynam od startupu. Misja to jest największy plus startupu, bo wierzysz w sens tego, co robisz i albo wierzysz w ten sens rynkowy, że to, co robisz, to będzie na siebie zarabiało, ludzie będą z tego korzystać, to się sprzeda, albo w głębszy sens, czyli to, co robisz, sprowadzi trochę więcej dobra na świat. Mamy ownership i decyzyjność. Te dwie rzeczy swoją drogą się wspierają, bo jak masz na coś wpływ, to też ten ownership od razu jest większy. I misja w startupach zapewnia olbrzymią motywację dla osób, dla takich wizjonerów i takich osób mission-driven person. One jak pracują w startupie i wierzą w to one chodzą cały czas jak na koksie. Mistrzostwo to jest słaba strona startupu i to może być dla niektórych osób zaskoczenie, ale nie idziesz do startupu po to, żeby się uczyć, tylko żeby wykorzystywać to, co już wiesz. I raczej używasz technologii, powiedzmy, jakby to ująć, technologii sprawdzonych, a nie eksperymentalnych, czyli tych, które nas najbardziej interesują. To dlatego, że mamy tyle niepewności w startupie, że nie ma sensu dokładać jeszcze kolejnego czynnika technologicznego. Kiedy zajrzymy do repo startupu, to tam raczej znajdziemy dirty hacki niż proper engineering.
No bo po co robić rzeczy dobrze, skoro za miesiąc może się okazać, że oramy 80%, pivotujemy, zaczynamy robić coś innego, no bo ten poprzedni model nie pyknął na rynku. No i wreszcie praca w startupie to jest ciągły wyścig z czasem, bo mamy jakieś pieniądze, one nam uciekają z miesiąca na miesiąc, musimy znaleźć tą właściwą ścieżkę, ten właściwy model, żeby zacząć zarabiać. Więc opłaca się zaciągać dług techniczny. No i dlatego w startupach dług techniczny jest zwykle wyższy niż zadłużenie Grecji w szczycie kryzysu. Work-life balance to przysłowiowa sytuacja. Startup i work-life balance. Więc przypomnijmy, jeśli zatrudniasz się w startupie z własnej woli, to nie masz moralnego prawa pracować 8 godzin. No ale to nie wszystko. Następna wypłata albo będzie, albo jej nie będzie. I na podstawie game devu w ogóle moja taka obserwacja jest, że prawie żaden deweloper nie wytrzymuje ten próg Google, to jest trzecia niewypłacona wypłata. Po pierwszej odchodzą ci, którzy tam byli, bo game dev tak ogólnie. Po drugiej odchodzi większość osób i zostają tylko ci najbardziej zajawieni. No ale po trzeciej to już wszyscy widzą, że to się nie może dobrze skończyć. Za to jest dużo przygód. Startupy mają taką cechę mitogenności. Jeśli to się uda, to swoim dzieciom, swoim wnukom będziesz opowiadał o tym, jak zaczynałeś z kolegami w garażu, albo w polskich realiach to bardziej w piwnicy i wypełzałeś z tego i w końcu zbudowałeś coś tak wielkiego. Do tego masz jeszcze szansę na udziały. Swoją drogą wchodzenie do startupu bez albo udziałów, albo opcji na udziały, jeśli się uda, to jest kiepski pomysł, bo droga większości startupów, które odniosły sukces, prowadzi do zbudowania sztywnych struktur i do wymiany kadr. Dlatego, że te osoby, które dobrze się czują w środowisku startupowym, tacy hakerzy, którzy lubią robić rzeczy sprytnie i szybko, ale na taśmę i na sznurek, to oni już zwykle nie czują się dobrze w tym środowisku, w realiach, które pojawiły się w firmie po odniesieniu sukcesu. Więc jak nie ma się udziałów, to wtedy się ucieka i nic się z tego nie ma. Dobra, firma produktowa. Więc to jest firma, która ma już produkt, który na siebie zarabia. I misja nie jest aż tak fajna jak w startupie, ale dalej jest dobra. Można się łatwo identyfikować z tym, co robi firma produktowa. Można łatwo opowiedzieć i rodzicom, i dzieciom, czym się zajmujesz, dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest fajne. Masz też coś takiego, co jest dla nas ludzi bardzo ważne, bo my nie chcemy się kręcić w kółko cały czas. Chcemy mieć poczucie, że idziemy do przodu, że jest jakiś progres. Gry to bardzo fajnie wykorzystują. I firmy produktowe zapewniają to poczucie progresu, dlatego że widzisz, że produkt ma coraz więcej użytkowników, że wchodzi na nowe rynki. Co roku przychodzi prezes i opowiada, jaka jest strategia na następny rok. To sprawia, że masz takie poczucie, że idziemy do przodu. Jeśli chodzi o mistrzostwo, to jest lepiej niż w startupach, dlatego że firmy produktowe z reguły szanują dobre praktyki. To tam znajdziemy dużo testów jednostkowych, tam znajdziemy code review obowiązkowe do każdego commita. Tam jest taka dojrzałość operacyjna, jest porządek, tam funkcjonuje Scrum, tam są procesy, są fajnie skonfigurowane systemy do integracji, do wypuszczania, do deployów. Jest wydzielony support, wydzieloni DevOpsi, wydzielony dział QA. To wszystko sprawia, że jest dużo bardziej stabilnie i tak jak powinno być. Dodatkowo to jest świetne miejsce dla architektów do rozwoju, bo po pierwsze taka firma już ma potrzebę i ma środki, żeby wydzielić osobną pozycję architekta. No i po drugie system jest już na tyle duży, że zaczyna mieć sens planowanie długofalowe. A życie architekta to jest tak jak trochę w grach RPG, że podejmujesz na początku jakiś wybór i potem on ma swoje odbicie wiele godzin później. No i bycie architektem to jest troszeczkę podobnie. Żyjesz razem z produktem, przechodzisz przez cały cykl jego życia i po prostu musisz mieć czas. To musi się rozwinąć, żebyś widział owoce swoich decyzji. Work-life balance jest świetny, dlatego że mamy stabilne środowisko i finansowo, i technicznie. Mamy DevOpsów, mamy możliwość cofania wersji na produkcji, mamy pierwszą linię supportu, drugą linię supportu. Ogólnie, jeśli coś się wysypie, to zanim ktoś zadzwoni i nas zbudzi, to wcześniej musi zbudzić wiele innych osób, które mają szansę zażegnać problem. Za to przygód jest niewiele. To jest trochę tak, że wtedy mówimy, że no życie, panie, tam powolutku nam na developmencie upływa. Choć i tutaj są wyjątki, bo to nie jest tak, że nie ma w ogóle przygód.
I szybka dygresja o fakturowni. To jest serwis, który służy do wystawiania faktur. Więc jak mam firmę, to mogę sobie tam wystawiać faktury. Zapisuje się historia, więc są wszystkie faktury z kontrahentami, z kwotami. Ogólnie wrażliwe dane. Dlatego team fakturowni był mocno zaniepokojony, kiedy użytkownicy zaczęli dostawać phishingowe maile prowadzące na fałszywe wersje fakturowni. No i standardowe działania w takich sytuacjach to fakturownia podejmuje działania, żeby zablokować adresy phishingowych stron, wyświetla u siebie dużo banerów, które ostrzegają użytkowników przed tymi mailami, ale to nie wszystko. Ktoś zauważa, że po wyłudzeniu danych dla niepoznaki fałszywe strony kierują z powrotem na prawdziwą fakturownię. Więc za pomocą HTTP-RFRN można odsiewać te osoby i można im wyświetlać specjalną wersję fakturowni, która wygląda tak. Więc już straciłeś swoje dane logowania, ale przynajmniej o tym wiesz, możesz coś zrobić. To jest całkiem sprytne, nie? Ale to wciąż nie wszystko. Ktoś zauważa, że do budowy stron phishingowych są używane asety z prawdziwej fakturowni. Więc pliki CSS i pliki JS-owe, które są pod kontrolą fakturowni. I fakturownia zaczyna je modyfikować i preparować w taki sposób, że wszystkie strony phishingowe niedługo wyglądają tak. I co tu się wydarzyło? Co za kontratak? Ktoś przychodzi, atakuje fakturownię, a ci goście nie tylko się bronią, ale zaczynają oddawać. I człowiek w fakturowni, który na to wpadł, to jest ktoś, kto wie, jak smakuje wygrana bitwa. To dla niego musiała być taka chwila, dla których przychodzi się do pracy. Dobra, wracamy do rozpiski. Software house'y, czyli firmy, które programują na zlecenie, albo świadczą konsulting, albo wchodzą w trudnych momentach. I jedno zastrzeżenie, nie podciągam pod to firm rekrutacyjnych i firm body leasingowych, czyli takich, które tutaj wciągają ludzi i tutaj od razu ich wypuszczają do jakiejś firmy pod całkowicie ich kierowanie. Jeśli chodzi o misję, to nie jest różowo, dlatego że pracujemy raz nad takim projektem, raz nad innym i ogólnie trudno sobie wykształcić takie poczucie misji. I dlatego często software house'y zwracają się nie ku misji, tylko ku etosowi pracy profesjonalisty. I osoby, które kochają pracę w software house'ach, mają tendencję do patrzenia na siebie jak tak jak patrzą prawnicy, albo lekarze, albo konsultanci strategiczni, a la McKinsey. I ci ludzie uważają, że programista to jest bardziej profesja niż zawód. No i software craftsmanship to jest piękna emanacja właśnie tego toku myślenia. Jeśli chodzi o mistrzostwo, o możliwości rozwoju, to w software house'ach jest naprawdę najlepiej. I to się bierze z tego, że mamy możliwość w krótkim czasie jeść chleb z wielu pieców. Pracujemy przy różnych projektach, z różnymi architekturami, w różnych zespołach, w różnych metodach pracy, skramy, kanbany, scrambany, jeszcze jakieś inne. Pracujemy z różnorodnym stackiem i często nowoczesnym stackiem. Pracujemy dla różnych branż. No i jest tego dużo. Do tego wszystkiego dobre software house'y zapewniają swoim zespołom dużą autonomię, jeśli chodzi o implementację, jeśli chodzi o własne metody pracy. I to dlatego, że renomowane software house'y ściągają takich klientów, którzy wiedzą, że oni nie kupują tutaj klepaczy w klawiaturę pod ich akord, tylko kupują cały know-how do rozwiązywania problemów, do budowania rzeczy i do robienia całej usługi. Więc ogólnie EXP wchodzi szybko w startupach. Za wyjątkiem może architektów, no bo znowu tam nie ma tej możliwości przechodzenia przez cały cykl życia produktu, żeby się tego nauczyć. Ale jest jeszcze druga rzecz. Nie wiem, czy wiecie, wśród prezesów, CEO największych firm, to w Stanach było badane, jest nadreprezentacja byłych konsultantów strategicznych, właśnie z takich firm jak BCG, jak McKinsey. I jestem mocno przekonany, że to samo się stanie, albo może już się stało, z pozycją CTO. Będzie tam nadreprezentacja osób, które wcześniej pracowały i pięły się w software house'ach. Jeśli chodzi o work-life balance, to jest ogólnie OK, szczególnie w Polsce, bo w Polsce jest świetna koniunktura teraz dla software house'ów. I dlatego te firmy są na tyle zasobne, na tyle stabilne, że nie jest łatwo położyć software house, tak może powiedzmy. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy nie ma się w ogóle sprzedaży. Dodatkowo, jeśli produkt zaczyna wypalać ludzi, dobrych ludzi, to dla software house'u ma zwykle więcej sensu ratowanie ludzi niż ratowanie projektu klienta.
No i to wynika z tego, w jakim punkcie jest teraz rynek pracy. Przygód jest sporo, dlatego że to są różnorodne wyzwania, różnorodne projekty, można skakać między tymi projektami. To, jak dzisiaj pracujemy i jak będziemy pracować jutro, może być zupełnie czymś innym. Zazwyczaj też robimy projekty dla klientów z zagranicy, więc mamy kontakt z ludźmi z całego świata. W innych branżach to niekoniecznie tak jest. Jak mamy kontakt z ludźmi z całego świata, to jest też duża szansa na podróże i na wizytowanie ich, na przyjeżdżanie, na team building z deweloperami po stronie klienta. Jest całkiem sporo tych przygód. Jednak jedno momento, bo dużo projektów to jest dużo przygód, ale to jest dużo problemów. I żeby czerpać satysfakcję z pracy w Software House'ie, to trzeba sobie w sobie wyrobić metody radzenia sobie emocjonalnie z problemami. I wtedy, kiedy te największe problemy przychodzą, to takim prostym sposobem, najprostszym chyba, jest pamiętanie, że to wszystko to jest kwestia perspektywy. Bo to, czy jakieś wydarzenie jest dobre, czy nie, oceniamy na podstawie jego skutków. Czy ostatecznie wyszło nam na dobre, czy na złe. A skutki podlegają naszej interpretacji, więc zależą od naszej perspektywy. I dlatego kryzysy mogą być okazjami, dlatego najróżniejsze problemy i trudności można postrzegać jako trening. I that which hurts also instructs, jak mówił Ben. Więc podsumowując, startupy to jest dobre miejsce dla wizjonerów i dla hakerów, dla takich ludzi, którzy lubią robić rzeczy szybko i sprytnie, ale niekoniecznie porządnie. Firma produktowa to jest świetne miejsce dla architekta i to jest też miejsce, w którym dobrze czują się tacy porządni inżynierzy, którzy lubią robić rzeczy tak, jak należy. Software House daje nam szybki rozwój i jest dobry dla tych osób, które się szybko nudzą, które chcą robić różnorodne rzeczy. Więc już o różnych firmach tutaj mówiliśmy, pojawia się pytanie, dlaczego w tytule są akurat Software House'y. No i są dlatego, że w Polsce jest bardzo dużo Software House'ów. Wydaje mi się, że to jest najpopularniejsze miejsce pracy dla większości z nas. I jest taki błąd poznawczy, że kiedy coś jest liczne, to wydaje się pośrednie. Nie warto wpadać w ten błąd, tylko zastanowić się, jakie są plusy mojej firmy i w jaki sposób najlepiej te plusy wykorzystać. No okej, może są plusy, pracuję w Software House'ie, ale to dalej nie odpowiada, czy sobie zmarnuję życie, czy nie. Więc jeśli chodzi o życie, może was nie zaskoczę, ale nie ma uniwersalnych odpowiedzi poza 42, ale jest jedna wskazówka, z którą chcę was zostawić. I jest coś takiego, co się nazywa skala prosperowania, którą wymyślił Ed Diner. I ona jest takim miernikiem, pozwala nam zobaczyć, czy jesteśmy coraz bardziej usatysfakcjonowani swoim życiem, czy nie, i jak się plasujemy względem innych osób w społeczeństwie. Oczywiście społeczeństwa się różnią między sobą, więc różne te wyniki są, ale ogólnie chodzi o to, że jest 8 stwierdzeń, każde oceniamy od 1 do 7, 1 to się nie zgadzam, 7 to się zgadzam. Średnia to maksimum można mieć 56 punktów, no bo 8 razy 7. Średnia to jest 45, ale mediana to jest 32, czyli dużo już niżej. Raczej ludzie nie są usatysfakcjonowani swoim życiem. I praca może się znacząco przyczynić do wysokich wyników co najmniej w tych kolorowych punktach. Więc jeśli chcemy mieć dobre życie, satysfakcjonujące życie, to dobra praca, która daje nam więcej niż tylko pieniądze, jest absolutnie krytyczna. No i punkt 2 to może być zaspokajany między innymi przez dobrego szefa, czyli kogoś, kto oferuje nam motywację, kto chwali nas za sukcesy albo dobre działania, kto czujemy, że w nas wierzy, kiedy tego potrzebujemy. To jest taka figura ojca, która wiąże się z zaufaniem i daje nam poczucie bezpieczeństwa, przynajmniej powinna. Ale jednocześnie challenge'uje nas i pcha do rozwoju, kiedy zaczynamy osiadać na laurach. Punkt 3 to pasja. I tutaj jesteśmy na wygranej pozycji, bo znowu kocham programować. Wiarygodne. Kocham sprzedawać ubezpieczenia. Nie do końca. Motywacja ogólnie może być zewnętrzna albo wewnętrzna. To już dzisiaj pani, która tam siedzi, mówiła. Zewnętrzna to jest wtedy, kiedy chce się nam coś robić, mamy do tego energię ze względu na zewnętrzny czynnik, na przykład dlatego, że ktoś nam płaci, albo dlatego, że ktoś nas za to chwali. A wewnętrzna
to chcemy coś robić, dlatego że sama czynność sprawia nam przyjemność. I programowanie to jest dla większości z nas właśnie to drugie. Tak jak lubimy rozwiązywać łamigłówki, to programowanie zapewnia bardzo podobne emocje. Jak lubimy układać konstrukcje z klocków, to znowu są podobne odczucia. Piątka mniej więcej przekłada się na dążenie do mistrzostwa. No i człowiek czuje się wartościowy, kiedy ma fach w ręku. Kiedy jest jakiś obszar, w którym on się dobrze zna i kiedy może uchodzić za autorytet albo sam czuje się autorytetem w tym obszarze. No i 8, ludzie mnie szanują, to jest uznanie społeczne i my wszyscy i intrawertycy, i ekstrawertycy jesteśmy stadni. Cały czas szukamy swojego miejsca w grupie, cały czas szukamy swojej roli w plemieniu. Ten pozytywny feedback z zewnątrz jest dla nas niezbędny. Więc te 8 rzeczy trzeba maksymalizować w życiu, żeby potem mieć poczucie, że to było satysfakcjonujące życie. Więc co z tego wszystkiego wynika? Wynika, że jeśli dramatycznie nudzisz się w pracy, to odłóż sobie trochę kasy, a potem stamtąd uciekaj i szukaj czegoś lepszego. Ale ciągła ucieczka to też nie jest wyjście, no bo są ludzie, którzy zmieniają co pół roku firmę. No bo to jest też tak, że na początku jest fajnie, zaczynasz coś generować, jak zaczynają się problemy, to możesz łatwo zmienić. Więc zanim uciekniesz, to podejmij walkę i spróbuj zrobić coś więcej. Na przykład naucz się jakiejś cutting edge technology, przyjdź potem do szefa i powiedz, patrz co potrafię. To się powinno odtwarzać. I znajdź mi teraz, szefie, albo projekt, albo nowy obszar w produkcie, żeby mógł to wykorzystać. Druga rzecz, którą można zrobić, to zacząć robić coś zupełnie nowego. Bo programowanie jest spoko, ale z projektami i z produktami też jest ogólnie tak, troszeczkę jak z meblami z Ikei. Czyli jak sam je złożysz, to bardziej je kochasz. I mam teraz w obecnej firmie takiego kolegę, bardzo dobry deweloper, bardzo dobry lider zespołu, który w pewnym momencie powiedział, że już mu się nudzi, chciałby robić coś więcej. Więc zaczął pomagać przy zdobywaniu klientów. I to ogólnie jest ciężka sprawa, bo trzeba chodzić na stresujące kole, trzeba udowadniać swoje kompetencje, ale też kompetencje wszystkich naokoło, całej firmy. W jego przypadku ostatecznie to był wyjazd do Hiszpanii, gdzie trzeba było stanąć do castingu z kilkoma innymi firmami i udowodnić, że to my jesteśmy tą właściwą. Ale potem, kiedy wracał z wygranym projektem, to witaliśmy go jak wojownika, który wraca razem z tarczą. I nie dość, że był wielki szacun, który był widoczny, to jeszcze on miał poczucie, że teraz jego zadaniem będzie zbudowanie teamu pod projekt, który wygrał i poprowadzenie tego teamu. Więc bez względu na to, jak to się dalej mogło potoczyć w projekcie, to ta chwila to była ta chwila, dla której warto chodzić do pracy. I z tym was zostawiam. Dzięki i życzę wielu przygód. Poszło szybciej niż myślałem, zostało jeszcze trochę czasu. Jeśli ktoś chciałby się albo coś zapytać, albo podzielić jakimś feedbackiem na żywo, to zapraszam. No i te dwie osoby, które odpowiedziały na pytania, to zapraszam po bony. Dzięki.